Cześć, witajcie, dzień dobry. Jesteśmy na pięknym Podlasiu znowu. Ponownie w Augustowie, ale teraz jedna z najbardziej lubianych, Tak, takich najczęściej zaprzyjaźnionych testowanych, i długo ludzi. testowanych, solidnie testowanych. Długo oczekiwany następca słynnego Suncampera Tak. 30. Którym podbijaliśmy świat. Tak. Dookoła wszystkie. I po dzikich polach, i Balaton, i Brama Brandenburska. Wszędzie byliśmy Suncamperem. Dobrze, ale teraz skupmy się, jesteśmy na najnowszym modelu Suncampera, Suncamper 29. Najmniejszy ze wszystkich Suncamperów. W wielkiej tajemnicy Jesteśmy pierwsi, jeszcze nikt tego nie widział. Właściwie dopiero co z fabryki wyjechała. I zaraz go Wam opiszemy. Zaczynamy nasz opis. Od dziobu, zaczniemy od dziobu, tak jak to wszystkie Suncamperki, także ten ma tutaj tak zwany kaczy dziób. Czy to się otwiera? Otwiera, ale to jest za solidnie. Tak. Proszę. I tędy można bardzo wygodnie zejść na Na keję, keję, tak. po takim pomościku, który my nazywamy kaczy dziób, ale z niego jest też zejście do wody. Tam jest drabinka pod spodem i można traktować ten kaczy dziób jako taki pomościk pokładowy. Ok, I to zamykamy. jest bardzo wygodne, bo próbowaliśmy na wcześniejszych łódkach i to zawsze się sprawdzało, bardzo wygodnie się wychodziło na ląd. Okay. O, zamknięte, zabezpieczone. Tu mamy dużą komorę kotwiczną. A to jest Proszę. taka kanapa na dziobie, rzecz bardzo fajna, bo jesteśmy na housebocie, więc płynąc po wszelkich szlakach śródlądowych, Tu możemy sobie spokojnie siedzieć i podziwiać widoki. fantastycznie podziwiać widoki. Oczywiście pod warunkiem, że jest ładna pogoda. Składane. Podobają mi się tutaj te uchwyty na odbijacze. To rzecz normalna, ale zawsze fajna. Powiedzmy teraz o przejściach. Półpokłady mamy asymetryczne. Z tej strony, Lewy czyli pokład na jest lewej węższy. burcie, on jest bardziej taki techniczny, ale tam też jest uchwyt dachowy i przejdziemy. Testowaliśmy to na Suncamperze 30 i daje się tak. spokojnie przejść, tylko trzeba uważać oczywiście. Trzeba być czujnym. Na prawej burcie przejście jest szersze. I też są te uchwyty na odbijacze, także tu spokojnie 6 śrub. I zobaczmy, teraz Wam pokażemy z góry, bo to są zasadnicze różnice. Ten Suncamper ma bardzo długi, sztywny dach i ma dwa olbrzymie, składane sunroofy, można powiedzieć, czyli takie luki dachowe. Arek jest na środku i zaprezentuje, jak otwierają się te dachowe luki. One są gigantyczne, można powiedzieć, na całą szerokość i do tyłu. Ręką jedną podnosimy, drugą do Przesuwamy. góry z przodu i proszę bardzo, mamy olbrzymie wejście od góry. Może nie tyle wejście, co po prostu luk, w którym pada światło. Dalej są panele fotowoltaiczne i w tylnej części dachu taki sam otwierany luk. Tak to wygląda. Proszę bardzo, jest tak jak powiedziałem, po jednym stopniu i wchodzimy obok pilota, wchodzimy do środka. Przejście tutaj jest wygodne, szerokie. Zobaczmy, tu naprawdę jest ten fotel jest oczywiście przesuwany, ale spokojnie wchodzimy. Ma też obniżane siedzisko. No, wszystko standardowo, kierownica, manetka, konsola sterownicza. No i dineta, która może być zamieniona w spanie dodatkowe. Stół jest obniżany. Kładziemy materacę i mamy dodatkowe spanie. Ale na co dzień mamy po prostu stół duży i co? I przednia kanapa ma przystawne oparcie. Zobaczmy, jak jest duża dbałość o szczegóły. Wszędzie są loga Maltjachtu i tak wygląda dineta po zamianie ustawienia oparcia. Przednie siedzenie. Możemy usiąść teraz przodem w kierunku jazdy. Tak. Fotel nawigatora.
fotel nawigatora. To jest dwuosobowy i bardzo wygodnie, fajnie, ale fajnie wszystko widać. Ale składamy ją, jeżeli mamy biesiadowanie, czy też jak kto woli, może chce pograć w kartę albo co innego. I jest klasyczny układ dinety. Czy wiesz, że mam wrażenie, że mimo, że ten Sun Camper 29 jest mniejszy formalnie, wymiarowo, to jest w nim więcej miejsca. Tak. I rzeczywiście projektant twierdzi, że tu poszerzył ten kokpit. No i to, co najbardziej jak Robi gdyby optycznie robi różnicę, to jest zlikwidowanie kabiny tutaj, prysznicowej tak. czy kabiny toaletowej tutaj, która jednak zasłaniała zarówno widok na 360 stopni, jak i powodowała zagracenie, że tak powiem, tego. Ale dobrze, oddaję Ci go. Trochę klaustrofobii. Dobrze. To jak już jesteśmy przy tej dinecie, to powiedzmy o drugiej stronie. Od drugiej strony to mamy tutaj kambus też. Z lodówką. To już klasycznie tak jak Tak. w Sun Camperach jest, czyli na prawej burcie mamy kambus z lodówką, dużą lodówką, szafkami, szufladami, zlewozmywak, kuchenka. Szafki. No jest i telewizor oczywiście, to wszystko jest włączniki, wideo. No i bardzo, bardzo ładny, designerski ten panel podświetlający tutaj, Tak, tak. prawda? Tutaj Z też diodami. jeszcze są dodatkowe LEDy. Teraz może mniej widać, bo jest jasno. Ale Tu jest podświetlenie tutaj. tak. I mamy szafki tam, w tych dwóch wytłoczeniach są szafki. Tak. Proszę bardzo, tutaj. O. I z drugiej strony jest taka sama. Szafek, jak wiadomo, zawsze nie jest za Tak, dużo. Zwłaszcza, że to jest łódka do długiego pływania. I druga. O, proszę, nawet moskitiera jest. A moskitiera, O, tak, to jest bardzo ważne, szczególnie u nas na Mazurach, na kanałach Tak. przeciw tym. I dobrze, i ten kokpit główny, centralny, czyli Mesa Salon, jest połączony integralnie z kokpitem rufowym. My mamy tutaj w tej chwili ten kokpit rufowy zasłonięty takimi rolowanymi kurtynami i oczywiście otwarty mamy ten luk dachowy i tak to wspaniale wygląda. W tym kokpicie rufowym właściwie cała załoga tutaj się zmieści. Cup holdery w stoliczku, wszędzie zaokrąglone kanty, no po prostu, jak to mówią, zgodnie ze sztuką. Cud, miód i orzeszki. Tak jest. Ale Tutaj mamy też- oczywiście po zrolowaniu tych kurtyn mamy tutaj kokpit otwarty. praktycznie otwarty na wolnym powietrzu. To jak tu jesteśmy, to wyjdźmy jeszcze na rufę. Dwie platformy kąpielowe wokół silnika. Tak jest. Ja przejdę na to. Tak. Na tej prawej półplatformie jest drabinka zejściowa do wody. Tam mamy uchwyt, no to można rower czy jakieś inne precjarza podwiesić. Proszę bardzo, tu silnik i druga, to są duże te półplatformy. Tak, tak. Szerokie, wygodne, także Tutaj w tej prawej jeszcze jest, tu jest schowek na... tak, obok linię. drabinki jest schowek na linię. I Jest tak, też prysznic na rufie. tak, to pokażmy jeszcze tutaj. Prysznic jeszcze jest. Naciska. Naciska się, tak, i otwiera. Tak, to taki chiński pakiet. Opa, proszę bardzo, żeby nie było, jest prysznic, tu jest wlew paliwa. Ten daszek jest wsparty na takich stalowych, eleganckich spornikach. No i teraz zabezpieczony. Wchodzimy Teraz jeszcze raz może do kokpitu głównego, po właściwie 2 stopnie. Po pokażmy lewej zaraz może stronie kabiny. mamy pierwszy pokład dolny, bo mamy jak gdyby 2 pokłady dolne, sypialne, czyli rufowa kajuta. Tu przy wejściu każdy stanie, bo nie ma sufitu nad głową, natomiast sama koja jest oczywiście, czy łóżko jest huntkoją na całą szerokość jachtu, czyli duże. Jest tam okienko z tyłu, jest lufcik wentylacyjny, taki uchwyt, żeby sobie pomóc przy wstawaniu, ewentualnie wszystko elegancko, pięknie wykończone. I tutaj jeszcze jest dodatkowo to, co zawsze brakuje na tego typu jachtach, małych houseboatach. Może nie tyle brakuje, co jest potrzebne, to są takie wnęki, szafki. Tutaj spokojnie sobie możemy, w tej chwili tutaj mamy jakiś osprzęt ruchomy, ale o, tutaj jeszcze jest taka koło łóżka szuflada, schowek i tam schowki pod kanapą dinety. Tu naprawdę można wiele rzeczy włożyć. Jest i wieszaczek, żeby coś powiesić. Bardzo
To jest korzystne. Cała ta kabina się zamyka, takie drzwi z pleksji na magnesy. O właśnie, Po sam zamknięciu jest to bardzo proste, i ale ładnie i skuteczne. wygląda też. O, i ciach. I tu też możemy coś sobie zawsze postawić. Zawsze jeżeli można, korzystamy tak z jest. kabiny. No dobrze, i teraz Arek, opisuj nam dziobową. No, w dziobowej mamy dwuosobowe łóżeczko. Ale to nie tylko, bo zazwyczaj To nie na tego tylko, typu tak łóżkach jest. mamy dwuosobowe łóżko w dziobie i tyle. No, a tutaj mamy jeszcze jedną hundkoję, Tak. czyli 3 osoby tutaj 3 spokojnie mogą spać. Są oczywiście, ja to nazywam to łóżko katafalk, są szuflady, 2, tam sporo rzeczy można zmieścić. Tak, często jest tak, że żeby schować coś pod łóżko, to musisz zdjąć cały materac i dopiero Tak jest. otworzyć tam jakąś klapkę i wtedy. A tutaj są 2 duże szuflady. Także jest, Światło zapewnia to przednie okienko, które wychodzi na pokład dziobowy. Tam mamy też takie 2 schowki, gdzie zmieścimy różne rzeczy. I tutaj pod konsolą mamy łazienkę. Proszę bardzo, łazienka jest dosyć duża. Wysokość jest około 180. Są tutaj półeczki, WC morskie, tam wieszaki na ręczniki i umywalka z wyjmowanym prysznicem z baterii umywalkowej. Tutaj jeszcze jest lusterko, bo musi być oczywiście lustro. No i drzwiczki do elektrycznych włączników. Okienko otwierane zapewni nam wentylację, a jednocześnie światło. Wszystko jest bardzo elegancko, ładnie wykończone, nie ma żadnych kantów. To jeszcze dodajmy jedno, że to wejście do dziobowej kabiny ma podobne zamknięcie jak to tylne, czyli takie składane plastikowe drzwiczki. Nie będę ich teraz przesuwał. Klapka podobnego typu, tylko tutaj już nie na magnes, a na normalne haczyki. Natomiast dodam jeszcze, że dzięki takiemu dużemu wycięciu, wchodząc na dół, mamy praktycznie więcej niż pełną szeroko. wysokość stania, Tak, bo tutaj tak. nawet 2,5 metra człowiek może stanąć, jeżeli takowy jest. No. I co ważne też jest to, że jest szeroko, bo często jest tak, że jest niby wysokość stania, wszystko fajnie, ale trzeba to jakoś bokiem przechodzić, a tutaj to naprawdę przechodzi się i jest tylko 1 stopień. Także tu nie ma jakichś... Tak Można jest. wysiadować bezpiecznie. O. Tak. Podłoga w kokpicie jest na jednym poziomie, jedyne wyższe miejsce, no to jest wyjście na kokpit rufowy. Miejsce sternika z ruchomym, przesuwanym fotelem. Konsola Bardzo wygodnie. duża, większa konsola niż w poprzednich modelach. No tutaj możemy sobie zamontować nawet 22-calowy display. Ale to już jest kwestia indywidualnych potrzeb i W standardzie na tej łódce jest też ster strumieniowy, dziobowy, a tutaj na tej testowanej mamy dziobowy i rufowy. ruchomy. Także naprawdę manewruje się dziecinnie prosto. To Jeszcze kolejna różnica między Suncamperami, to tutaj mamy panoramiczną szybę przednią, nie jest dzielona. I zobaczcie, dzięki temu, że nie ma z tyłu tej kabiny toaletowej, właściwie mamy widok na wszystkie strony poprzez duże okna, a jeszcze jak podnieślibyśmy te kurtyny boczne, to już w ogóle byłoby wszystko jak na łódce open. I siedzi się bardzo wygodnie. Można prowadzić. Duży plus za jakość wykonania i za wykończenia, ale to są produkty Baltiachtu, zawsze słynęły z tego, dużą dbałość się do tego przykłada. No i możemy też tutaj tą kabinę, tą mesę zasłonić całkowicie kurtynami dookoła i może być jeszcze jedna kabina dwuosobowa. No tak, mówiliśmy o tym, że po obniżeniu stolika tutaj mogą 2 osoby jeszcze spokojnie spać. To teraz kilka wrażeń z naszych prób testowych, czyli przejedziemy się Suncamperem 29. Pogoda jest po prostu wymarzona do takich wypraw. Nie jest za gorąco, jest piękne słońce. Wcześniej trochę było szaro-bura, proszę jak się poprawiło. Tutaj mamy niezbyt duży silnik. To nie jest jeszcze najmniejszy, bo chyba 40 nawet koni może być. Tu jest 60 koni, A największy jest 115. 115. Szczerze mówiąc, ta 60, jeśli chodzi o takie pływanie Spokojnie houseboatem, wystarcza, absolutnie wystarcza. Tak. Ze śrubą uciągową chyba 15 i ona
Przepłynęliśmy, no maksymalna prędkość to jest około 15 km na godzinę. No ale to nie o to chodzi. To nie jest łódka do pływania z maksymalnymi prędkościami, to jest łódka do pływania przyjemnego, wypoczynkowego. Także tak jak teraz na przykład płyniemy, mamy 3000 obrotów i prędkość 10 km na godzinę. No i to jest taka najlepsza No, prędkość tak. podróżna, no już nie Tak. cruisingowa, ale prędkość podróżna dla niego mamy otwarte wszystkie okna i drzwi, a Tak. tu poziom hałasu, nie wiem, o ile pamiętam, było tam około 75 decybeli, przy zamkniętych było to poniżej 70, więc w ogóle bardzo, bardzo cicho. No i I było- co, zobaczcie, to ona płynie, w ogóle nie trzeba kierownicy trzymać i tak jak jej się zada Tak jest. kurs, tak ona trzyma, płynie, także Zobaczmy, nie myszkuje, Nie myszkuje. nie poprawiamy, nie korygujemy kursu. Nasz kilwater jest prościutki. Nawet żmija by była ucieszona, gdyby się przespacerowała naszym kilwaterem, bo by sobie nie złamała stany według starego żeglarskiego pożegadła. Nie złamałaby sobie kręgosłupa, gdyby się po kilwaterze przeszła. a ogromną zaletą sun camperów jest to, że możemy nimi właściwie sztrandować na plaży. Tak jest, one mają bardzo małe zanurzenie. Wielokrotnie żeśmy dobijali dziobem na przykład Tak. do brzegu, Dokładnie jak silnik się płynęliśmy. podniosło i wychodziliśmy praktycznie prawie suchą nogą Na plaży. na plaży. I ona jest, ma pod spodem dwa takie falszkile, które utrzymują jej stabilność, więc nawet jeżeli dopłyniemy do brzegu, to ona tam się nie przechyla nic, tylko tak Tak. stoi jak sanki. One są trochę dłuższe niż w poprzednich modelach. To też poprawiło tą jazdę. Dzięki temu ona nie myszkuje w ogóle, naprawdę. Można bardzo wolno płynąć i ona trzyma kurs. Te falszkile są też dobre na przykład na wózkach, na pochylniach, bo on wtedy ładnie staje równiutko na tych falszkilach i nie musimy się obawiać o uszkodzenie czy Także możemy spokojnie kanał Elbląski zaliczyć. Tak jest. Właściwie tą łódką to wszystko chyba można zaliczyć. Wszystkie kanały. No, przepłynęliśmy w końcu tak wiele szlaków, że również 29 sobie z nimi świetnie poradzi. Nie wszystkie będziemy mogli powtórzyć. Niezapomniane dzikie pola już są nieosiągalne. Zapora w Kachowce zlikwidowana, wysadzona, nie ma możliwości, poza tym jest wojna, nie ma o czym mówić. O, i takie mamy widoki przez okna. Niemniej, przecież w Augustowie jest kanał augustowski po naszej stronie, kilkadziesiąt kilometrów, można pływać. Można pływać, tak. Przepiękny, przepiękny, zrobiony tak jak 180 lat temu prawie. Ewentualnie można ruszyć na zachód. No, zobaczymy. Otwierają się nowe rynki. Sun campery już są w Anglii, 30, 35, bardzo się spodobały. Zobaczymy, czy... Czy 29? Ja jestem spokojny o to, że również 29 będzie miała tak zwane wzięcie i będzie... Będziemy mogli nią pływać po różnych wodach Europy. Choć może szczerze nie się tylko. przyznam, że naprawdę te szlaki tutaj w Augustowie są tak piękne, Nie trzeba daleko szukać. nie trzeba daleko szukać. I w tak pięknych okolicznościach przyrody będziemy teraz kończyć nasz test i kończymy nasz opis.